Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się w centralnej części Niemiec. Mapa nazywa się Helden, jest inspirowana prawdziwym terenem w rejonie Hessen. No i twórcą mapy jest K77E, bądź nie wiem, może ja to źle odczytuję. Może sobie twórca wymyślił, że dwie siódemki to są L odwrotnie postawione i Kale by się nazywał, co miałoby większego sensu. Jest to twórca, który stworzył, jak widać, pod nazwą Helden Daehem, czyli będzie to ciekawa mapa, dobrze zrobiona. Z mapą ściąga się 9 modów, aczkolwiek przy uruchomieniu mapy jeszcze domaga się 2, więc wywala z mapy do mod hubu. Trzeba ściągnąć dwie shopy i z powrotem wrócić do rozgrywki. Pojemność mapy 535,33 MB. Została wydana 27 marca 2026 roku na wszystkie platformy. No i co? Zaczynamy. Mapa prezentuje się w ten sposób. Jest taka dość wyjątkowa. Tu jest, jakby to powiedzieć, te granice z takimi, nie wiem, wytycznymi poza właśnie kwadrat, który jest tutaj. Tych dróg nie ma. Nie wiem, może będzie większa mapa lub nie. Tak to jest stworzone. Taką ma wizję twórca, ale no naprawdę mapa jest dużo szczegółowa. Także obrysy, gdzie są pola, tam jest mapa. Tak to się przedstawia, także nie będziemy mogli gdzieś tu wyjechać, tak jak to pokazuje ta droga. Jeśli chodzi, jesteśmy na aktywnych rodzajach roślin, mamy dodatkowe uprawy. Także jeśli sobie zejdziemy tutaj na dół, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dodatkowych upraw. Jeśli chodzi o teren, od którego zaczynamy na poziomie łatwym, to już tu pokazuję. I mamy tak, pole tylko 28, 13 tysięcy, 1,3 hektara. Tutaj mamy pole 1,4 hektara za 14 tysięcy, to jest teren numer 6. Teren numer 7, 2,24 hektary za 22 tysiące. No i teren, na którym znajduje się gospodarstwo, to jest 1,6 hektara za 16 tysięcy. Poza tym nic więcej. Jak możecie się domyśleć, bo jest takie, fajnie jest to zrobione, takie intuicyjne rzeczy, które kupuje się i coś na nich można zrobić lub nie wiem, będą tak jak tutaj, zaraz to pokażę, teren, który możemy sobie tam zagospodarować na swój sposób. Tutaj jest biogazownia, tutaj mamy farmę, no i tu też. Także fajnie to jest intuicyjnie zrobione, co mi się to podoba, bo wiadomo, co kupić, żeby Wam pokazać mniej więcej, jeśli chodzi o przegląd tej mapy. Dobra, przejdźmy może jeszcze do zakupu terenu, mimo że będzie to dobra cena, bo jak tu pokazywałem, staram się znaleźć jakieś coś małego. Tutaj może to 0,6 hektara za 6 tysięcy, także no, ceny tu będziecie mieć dobre za pola, adekwatne do terenu. Jak widzieliście moją serię z Mercedes-Benz Park na mapie właśnie tego twórcy, no to widzieliście, że tam ceny są naprawdę dobre. 2 hektary za 21 tysięcy, tutaj coś większego, mamy 10 hektarów za 100 tysięcy, tu jeszcze większy jest 12 hektarów za 120 tysięcy, także tak jak mówię, jest to wszystko przemyślane, dobre. To jest osoba, która naprawdę stara się, aby wszystko to miało to swoją harmonię z graniem i odzwierciedleniem terenu i cen, więc bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o kalendarz, to przedstawia się w ten sposób. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, to mamy kury, mamy oborę dla krów, kontrakty dostępne. Jeśli chodzi o produkcję, to mamy na farmie produkcję, przetwórstwo mleczne, czyli taką małą mleczarnię. No i dostępne są również, można sobie tam zakupić.
Jeśli chodzi o znajdźki, to nie ma nic. Także tu raczej nie będziemy mogli się wesprzeć finansowo. Dobra. Zaczynamy w tym miejscu. W tym miejscu się pojawiamy. Teren bardzo ładny. Mamy tutaj po lewej stronie mamy farmę, od której zaczynamy. Tu mamy interakcję z kurami. 11/100. Fajnie zrobiony kurnik. Tu mamy jakieś informacje w języku niemieckim. Ja niestety jestem lewa noga, jeśli chodzi o język niemiecki. Nazwa farmy. A, to tak, bo tu jest jeszcze chyba... Co to? Sklepik jesteś tu? Czy gdzieś? Hofhaden. Kofend. A. Mówię, że jestem lewy. Tutaj jest to sklepik właśnie. Bardzo fajnie klimatycznie zrobiony. O. Nawet zator jest. Nie no, naprawdę, ten twórca pod tym względem detali jest mega, mega. Bardzo mi się podoba. Także no, możemy przywieźć sobie rzeczy do sprzedaży, będzie się sprzedawać. Sklep, tak jak napisane jest na tej tabliczce, otwiera się w tych godzinach, co tam było widać. Mamy sprzęt, mamy trochę rzeczy do obsługi. Tu mamy, o proszę, Zator, stoi Krystal. Resztę sprzętu. Co tu jeszcze mamy? Teraz tu się powinno otworzyć. O, mamy sprzęcior. Jeszcze zapomniałem dodać, jeśli wejdziemy sobie w ten tryb, włączymy sobie mapę, tu mamy dodatkowe urządzenia, które mają rozbudowane funkcje. Także to chyba miała zmniejszone moc wymaganą od sprzętu ciągnącego, a te chyba mają dodatkowe kolory, z tego co kojarzę. Magazynek 108 sztuk tutaj pomieścimy. Kolejny sprzęt, wóz asenizacyjny. Tutaj mamy te bajery, tu jest produkcja, przetwórstwo mleczne. Kurczę, lubię te takie detale. Nie no, teraz pamiętam jak zrobił jedną mapę i na stryżku domku było muzeum zrobione. Taki fajny detal. No tutaj mamy sprzęty, pryzmę z tyłu, pastwisko, bo tutaj jest obora dla krówek 10/87. Dalej sprzęt, tutaj mamy harwester. No i co jeszcze tutaj mamy? No i spanie, prawda? Także tak to się przedstawia. A ja się zastanawiam. Dobra, nie, jedziemy traktorem. Bierzemy Krystala i ruszamy. Kurczę, fajnie to widać. Nie wiem, czy to ma wrażenie to, że jest to błoto i tak dziwnie się właśnie rusza ten traktor, adekwatnie do tego, że jest oblepiony tym błotem, czy to chodzi o drogę. Dobra, tu mamy wjazd do obory. Tu jeszcze jest... Aha, tu trzeba kupić te rzeczy. Zaraz, dobrze? Nie, to jest na tym. Aha, dobra, zapomniałem, że najpierw trzeba przejść przez drzwi, żeby otworzyć tutaj. Na tamtej mapie było to, że były porobione magazynki w tym. Tutaj akurat nie ma tego. Także wioska bardzo fajna. Fajnie się to tutaj prezentuje. Tylko tak, tu... Aha, to muszę tutaj, jeszcze kawałek muszę podjechać. Podoba mi się tutaj. Klimat jest naprawdę megaśny. O, tu musimy iść. I tu będziemy mieć kolejne miejsce. Czyli tak, sektor 61 za 2700. Jak sobie kupimy. I mamy kolejną farmę niewielką. Właśnie do przechowywania rzeczy. Dom rolnika.
Tutaj mamy miejsce do przechowywania palet, tu akurat się rozwija to. O, i wtedy mamy magazynek do przechowywania. Tak jak tam było, tam już było to rozłożone. Tu trzeba sobie rozłożyć. Silos jest. Tu jeszcze obora będzie, więc sprawdzimy sobie pojemność. 20 krów, trochę mniejsze. No, otwórz się sezamie. 75 sztuk tutaj wejdzie tego. No, to się powinno otworzyć. Ale od środka chyba. Tego magazynku. Hej. Zaraz. Czemu to się nie otwiera? Tu wygląda na... Otwórz wrota, tu jest. A, dobra. No, to jest magazynek, tu też można właśnie to otworzyć. No, otwórz. O, właśnie tak to wygląda. Dziwne, nie mogę. A, bo tu przy tym samym jest. Dobra. Tutaj były te drzwi. No i tak wygląda gospodarstwo tutaj zaraz przy tym startowym. Nie no, klimat jest naprawdę świetny. Fajnie jakby tak połączyć kilka takich małych mapek w jedną. I sobie tak pograć ze znajomymi właśnie. Też ciekawe by było rozwiązanie. Tutaj mamy tartak. A zobaczymy ile kosztuje. 300 000. No i tutaj mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą recepturę. Zdarza się, że właśnie ten twórca zmienia receptury lub poprawia produkcję, czyli tam, nie wiem, łączy produkcję, tak było na poprzedniej mapie. Tutaj mamy piekarnię, mamy chleb, tort. Dobra. Tu chyba nawet będziemy mogli z tego chyba skorzystać. Teraz sprawdzę jak to wygląda, czy to... Nie, tak. To można też kupić. To jest sektor 37 za 1000 coś. I wtedy możemy sobie wejść i wykorzystać sobie tutaj tą szopę, czy jak to tam nazwać, budynek. Także no, ciekawe. Czy tutaj będzie wózek do dyspozycji? Chyba nie. Tu raczej nie będzie nic, żadnych pojazdów, wszystko dekoracyjne. Dobra, jedziemy dalej. Także staram się, żeby nie ominąć czegoś. Ale tu tyle tych detali jest, że nie wiadomo na czym oko zarzucić. Jedziemy sobie dalej, zajdziemy sobie do sklepu. O, już nie ma błotka. Błotko się straciło i jedzie równo już ciągnik. Fajny efekt. Podoba mi się to. Był oblepiony koło miał oblepione błotem, to nierówno jechał. Jeśli chodzi o światło, kolory i cienie, jak należy w tym porządku. Ładnie się tutaj to wszystko prezentuje. Ukształtowanie terenu też fajnie wygląda. Zbiorniki wodne, gdzie można wykorzystać DLC, Highlands. No ładnie to wygląda. Jejku, on jedzie 25 na godzinę tylko. Co już za prędkość, ale jaka moc. Mamy teren, który też możemy sobie wykorzystać. Nie wiem, tą shopę chyba. Nie. No w sumie, jakbyśmy kupili to. No i tu zbliżamy się do miejsca, gdzie jest handlarz zwierzętami. Z daleka było słychać zwierzątka.
Musimy sobie tutaj zajechać. I teraz tak, tutaj będziemy mieć handlarza zwierzętami. Tu mamy możliwość kupienia, sprzedaży zwierząt, sprzedaży belek. Tu jak sobie przejdziemy, mamy sklep. No właśnie tak to się przedstawia. Jest i warsztat. Dobra, ja sobie wezmę tutaj inny sprzęt. Można też coś kupić, widzę. Zaraz zobaczymy. Warehouse, ok. Czyli możemy kupić sobie też rzeczy. A, to jest sklep normalny. Dobra, wezmę sobie samochód. Ok. To zaraz, jeśli tu jest magazyn, warehouse, jest tu gdzieś trigger od tego? Nie, jest paliwo. Ale tego nie widzę. Może to się jakieś płyny będzie nabierać właśnie w tym miejscu. Dobra, czyli znając twórcę będzie coś, co będziemy mogli załadować potrzebne do tego no, obsługi farmy, zazwyczaj tak jest. Tu jest wózek do dyspozycji dla nas, a my jedziemy dalej. Dobra. Tutaj mamy mały budyneczek, który możemy kupić. Tutaj 187 tylko. Kurczę, pierwszy raz widzę tak niską cenę. No mamy silos na sól, jak widać. I to jest ciekawy właśnie ten budynek, bo tu mamy możliwość instrukcji kiedy, ile, czego, jeśli chodzi o zimę i sypanie. Wydaje mi się, że to będzie takie do obsługi dróg tutaj miejsce do odśnieżania. Fajny pomysł, można trzymać sobie tutaj te pługi, sól. Tylko kwestia, czy to będzie działać z drogą, jeśli nie możemy kupić jej. Ale bardziej pewnie będzie chodzić te dojazdowe, które będziemy posiadać. Dobra. Chociaż czasami zaskakuje nawet twórca i udostępnia w jakiś sposób te rzeczy poprzez zakup terenu, który ma styczność z drogą. Dobra, tutaj mamy za 10 000 ten teren, to jest 49, 1 hektar kup. No i mamy możliwość silos. Tutaj co jeszcze mamy magazynek, tu będzie tak samo, bo to jest budynek dowolnika, czyli tu się będzie otwierać. No i magazynek jest tu, taka sama ilość jest. 75 mniejsza tu jest. Tu jeszcze mamy resztę. Po prostu budynki są podobne, inaczej ustawione. Tu też jest. Tu jest 108. Trochę więcej mi tego mieści. No i z tyłu mamy ciekawy. Teraz tu jest wyjazd. O, takie małe ogródki, poletka do ogarnięcia, także fajnie to tutaj też to wygląda. Ma bardzo mały sprzęt. Może nawet ten mały, który teraz niedawno wszedł, co jest ręczny. Można by się tutaj pobawić. Nie, ręczny, chodzi mi o to, że wszystko jest z tego na nogach robione, czyli pchane, obsługiwane przez postać. Ok. Tu mamy kolejne miejsce.
Tu jest tak, skup w tym miejscu. Tu mamy skup, a tu mamy teren, który możemy sobie kupić i zagospodarować na swój sposób. To jest taki teren na sprzedaż. A my sobie teraz wracamy do głównej drogi, z której już żeśmy przyjechali. Bo to takie są właśnie miejsca, gdzie ciężko zrobić jakąś pętelkę i trzeba sobie wrócić tą samą drogą. Będzie łatwiej, niżeli tam z tymi bezdrożami. Ale widoki przynajmniej są bardzo ładne. Nie ma to jak wyprzedzać na zakręcie. Dobra, pojedziemy sobie najpierw tu. Teraz. Widać będzie lekki spadek. Dolinka. Tu może trzeba będzie sobie pilnować trochę, jaki sprzęt sobie zakupujemy. O, tu jest kolejny skup. Tu widać w tym miejscu wjazd jest tutaj. No w sumie możemy tu nawet wjechać. Przejedziemy sobie. Będzie nawet chyba szybciej, bo tam powinno się dać wjechać na tą drogę, którą będę chciał kontynuować podróż. O, właśnie. Jedziemy dalej. Nawet te statyczne są fajnie zrobione. Tu drzewo przywiezione dopiero. Nie, pocięte dopiero. Będzie układane. Fajne są takie smaczki. Niewielkie detale. Cieszą oko. No i tu teraz dojedziemy do miejsca, gdzie jest biogazownia. W porównaniu do poprzedniej mapy to już jest troszeczkę większe. Zdecydowanie. Ej, źle jadę. Ale dobra, niech będzie. Najpierw tutaj sobie zrobimy. W tym miejscu mamy mleczarnię. Także jeśli sobie zakupimy, to będziemy mogli znowu produkować. A oprócz tej, co jest na tamtej gospodarstwie 210 000, ona będzie miała chyba lepszą recepturę, mi się wydaje. Delikatnie. Ok. Samochody opisane. No, ale tak jak się mleczarnia nazywa. No i teraz biogazownia, tylko teraz muszę trafić do niej. Tutaj w lewo będzie droga. Ok. Tu. I jesteśmy na miejscu. No i tu mamy biogazownię, teren 66, 8200, bardzo tanio. No i mamy do dyspozycji tu przeróbkę. Receptura 1, druga, trzecia, czwarta. Na poprzedniej mapie chyba tego nie było, chyba tej biogazowni. Bo w sumie tam była naprawdę malutka mapka, a ta jest to zdecydowanie większa. Może to też miało to wpływ na to. Dobra, stąd teraz śmigamy na kolejne miejsce. Przejdziemy sobie przez gospodarstwo, którego zaczęliśmy, czyli tego startowego. To jest wzdłuż pola. Pojedziemy. No i to jest to gospodarstwo, od którego zaczęliśmy przygodę. A, tu jeszcze silos jest, zapomniałem Wam pokazać. Przy tym gospodarstwie silos jest właśnie z tej strony budynku, na farmy.
No i tutaj mamy wsypywanie jeszcze do kurcie. A my zaczęliśmy tu przy tym znaczku Helden. Teraz tak, tu mamy miejsce, z które możemy sobie zakupić. I tu są zwierzęta, czyli jest pastwisko. I to jest tu 65 7500 i tu mamy koniki 0 na 16, czyli 16 sztuk pomieścimy maksymalnie i jedziemy dalej. Teraz tutaj będziemy mieć skup. I tak jak mówię, tam droga niby na mapie pokazuje, ale nie będziemy mogli tam wjechać. Nawet nie ma czerwonych znaków ostrzegawczych. Po prostu się zatrzymamy. A tutaj mamy skupy w takiej postaci. Widać, że możemy przywieźć tutaj palety z produkcji. Możemy tutaj przywieźć uprawy do sprzedaży, takie centrum skupowe. Teraz tak, stąd pojedziemy tu. I tu skręcimy, chociaż mogłem wcześniej skręcić, dobra. I tak do celu dojedziemy i tak. O, tu mamy kolejne miejsce. Cyk. Tu jest sektor 64 za 7900 kup. Mamy kolejną gospodarkę, zwierzęta, świnki 333. Fajna liczba. Silosy. Tutaj miejsce, gdzie możemy sobie zakupić rzeczy, znaczy przechować. Karmę, nasiona, pasze, wapno, TMR, sól drogowa, nawóz stały. Miejsce do przechowania sprzętu. Silos. Tutaj, silos tam. Tego sporo jest. Ale fajny klimacik. Tu nawet schody są zrobione świetnie. To domek rolnika, tak? I naprzeciwko mamy też teren, który możemy sobie zakupić jeszcze dodatkowo. To jest 45, 4700 kup. No i tu mamy już szopę do przechowania sprzętu dodatkowo, jeśli byśmy potrzebowali. Dobra, tu mamy ogarnięte, możemy jechać dalej. Czyli teraz pędzimy do skupu, który jest tutaj po prawej stronie. O, proszę, skup w postaci młynu. A jak kupimy, to będzie młyn. 180 000. I mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Też fajnie zrobione jest. Klimatyczne. Dobra, zerknijmy na mapę, gdzie co jak zrobiliśmy. Czyli tak, wyjechaliśmy, zrobiliśmy, tutaj się pojawiliśmy, zrobiliśmy sobie ten teren, gdzie jest startowe gospodarstwo, później dodatkowe tutaj inna gospodarka mniejsza, produkcję, tartak i tam piekarnia, skupy, później zjechaliśmy całkiem na dół, tu,
Handel zwierzętami, sklep. Stąd pojechaliśmy tu. Stąd przejechaliśmy sobie tutaj na inną farmę. Stąd przejechaliśmy sobie do skupu. O, jeszcze to zapomniałem. Co tu jest? No, tam musimy się udać jeszcze. Ale sobie przeskoczymy. Później stąd przejechałem do góry, z powrotem do głównej drogi. Tutaj do góry. Produkcję, biogazownię. Stąd przejechaliśmy sobie tu, do tego skupu. Tu w tym miejscu ten plac jest ten sam co tutaj, tylko że większy. Tu jest mniejszy. Teraz stąd ze skupu przyjechaliśmy sobie tu, farmę zrobiliśmy. O, jeszcze tu do góry trzeba jechać. Tam jeszcze. Coś to... Niedobrze to robię, dobra. Okej, doki, dobra. No nic, przejechać to. Jedziemy. Zapomniałem. Myślałem, że tylko tam do tej farmy i nic więcej nie będzie, a zapomniałem, że tam jeszcze jest takie centrum, gdzie się zakupuje dużo rzeczy. Nie, jakoś zmyliło mnie to, że droga się tam kończyła. Ja zapomniałem, że tutaj są takie wypusty na mapie zrobione. O, właśnie. Też to jest fajny klimacik. Fajnie to tutaj wygląda. No i tu mamy miejsce, gdzie mamy kruszarkę, możliwość zakupu obornika, gnojowicy. Możemy też posprzedawać te rzeczy, także takie centrum to jest. Nawóz stały, nawóz mokry i w ogóle. Znaczy, taki mały hurtownik tu jest. Jeśli coś trzeba do tego, no, do prowadzenia farmy, to tutaj można podjechać sobie. Chociaż no, trochę trzeba będzie przejechać. Dobra, stąd teraz śmigniemy sobie na sam dół mapy znowu. Czyli tak, tu. W prawo. Do samego dołu. Nie myślałem, że to jest pastwisko, to patrzę się, to cień jest. Myślałem, że tam jest ten miejsce do karmienia zwierząt. Dobra, tu mamy kolejną farmę. No 18 tysięcy. I mamy silos, dom rolnika. Co tu jeszcze jest? Obora. Jest po prawej, po lewej mamy szopę na sprzęt. Pryzmę. Tutaj 91 sztuk bydła zmieścimy. No, tak w miarę. No, ceny są naprawdę tutaj bardzo promocyjne. Nic tylko brać w promocji. No i tutaj mamy ostatni punkt. I później przeskoczymy sobie tam na to pastwisko, które kupiłem. No i tutaj jest skup właśnie w takiej postaci. Wszystko. Tu byliśmy, tu. Czyli teraz tylko przeskok do tego miejsca. Odwiedź. To jest pastwisko. Krów, owieczki lub kozy. 89 sztuk tutaj pomieścimy. Tutaj jest miejsce, co się będzie pojawiać. Paleta z wełnem czy z mlekiem. Także tak to się przedstawia. Teraz tryb budowy. O,
Bardzo fajne miejsce. Tu jest ten placyk, który możemy kupić, wykorzystać pod jakąś inwestycję. Tutaj to gospodarstwo z tymi fajnymi poletkami 3, nawet 4. Tu jakieś zwierzątka na poboczu chadzają sobie. Można sobie pooglądać. To samo było na poprzedniej mapie, że tam twórca sobie pomieszczał na obrzeżach zwierzątka właśnie takie dekoracyjne. Tutaj jest sklep główny. Tutaj to ta wioska. Fajnie to wygląda. Tu Wam pokażę jeszcze to poletko, które można zakupić sobie. Też jest. Właśnie te pole mają taki wjazd, gdzie stoi właśnie taki wóz. To jest teren na sprzedaż, do zagospodarowania. Są tereny leśne również, także można się tym i tym pobawić. Także mam nadzieję, że nic więcej nie ominąłem. Postarałem się to mniej więcej Wam to naświetlić, tak jak to zazwyczaj robię. I jestem w nadziei, że udało mi się to Wam jakoś przybliżyć. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się w następnym już niebawem materiale. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.